Cześć wszystkim, ostatni odcinek poświęcony był uderzeniom bokserskim. W tym odcinku postaramy się pokazać Wam, jak prawidłowo kopać, a więc będą to kopnięcia low kicki, middle kicki, front kicki i kolana. Zapraszamy do oglądania. Zaczniemy omawianie najprostszych uderzeń kopnięciami, a więc są to low kicki i middle kicki. Jest kilka ważnych elementów, które musicie zapamiętać przy uderzaniu. Są to skręt na przedniej stopie. W ten sposób pięta schodzi do środka i wracamy do pozycji. Drugim bardzo ważnym elementem jest skręcenie całego ciała i skręcenie bioder razem z okręceniem nogi. W ten sposób. Trzecim elementem jest włożenie biodra do przodu. I czwartym elementem jest to pozycja gardy, a więc jeżeli partner kopie lewą nogą, lewa ręka spada do dołu, mamy obronę barkiem i wracamy do pozycji. Są to cztery najważniejsze elementy w każdym kopnięciu. Zobaczcie z drugiej strony, jak to wygląda. Skręt na stopie, skręt bioder, włożenie bioder i opuszczenie ręki i mamy obronę barkiem. W ten sposób. Kopiemy oczywiście piszczelem. Kopnięcie typu low kick uderzamy na udo. Od wewnętrznej lub od zewnętrznej strony. Jeżeli chodzi o kopnięcie typu middle kick, jest to kopnięcie na korpus, a więc celujemy mniej więcej w ten pas. Zasady są praktycznie te same, co przy low kicku, tylko podnosimy nogę wyżej. A więc skręt na stopie, ręka opuszczona, włożone biodro, druga ręka wysoko i staramy się trzymać w miarę pionową pozycję w ten sposób. Kopiemy piszczelem i wracamy do pozycji. Jeszcze raz, skręt stopy, włożenie biodra, ręka w dół. I cofamy do pozycji. Spójrzcie z drugiej strony. Czas na kolana. Aby poprawnie wykonać kolana, nie powinienem dokręcać stopy do boku w ten sposób. Stopa jest skierowana do przodu i wychodzi jedynie na palce do góry w ten sposób. A więc kopiąc kolano, staram się jak najmocniej ściągnąć łydkę do uda. Stopa musi być skierowana do dołu i kopiąc kolano staram się wypuścić biodra jak najbardziej do przodu. Jednak muszę to zrobić w taki sposób, żeby całość bioder nie wypchnąć w przód, bo wtedy pochylam się do tyłu, tylko muszę lekko okręcić te biodra, żeby zniwelować ten efekt odchylenia. O co chodzi? Wychodzę lekko na palce podczas kopnięcia, łydka udo dociśnięte, stopa w dół i biodro lekko dokręcone. W ten sposób. Zobaczcie, prawa część biodra wychodzi lekko do przodu, lewa część biodra zostaje lekko z tyłu. Ręce staram się trzymać w gardzie, ponieważ ciosy kolanem są ciosami w półdystansie, a więc w półdystansie wszystko się może wydarzyć. Mogę otrzymać każdy rodzaj ciosu, więc staram się nie opuszczać ręki i trzymać ręce wysoko. Jeszcze raz. Wychodzę na palce, okręcam biodro, wkładam do przodu. Raz. I wracam do pozycji. Pamiętajcie, aby przy powrocie do pozycji odłożyć nogę szeroko w ten sposób, aby złapać amortyzację nóg.
Zobaczcie z drugiej strony. Ostatnim elementem, jaki Wam pokażemy, będzie kopnięcie frontalne. Kopnięcie frontalne zaczynamy od podniesienia kolana w górę w ten sposób. Teraz następnym ruchem będzie jednoczesny wyprost nogi w kolanie i włożenie biodra. Następnie po uderzeniu front kicka noga wraca po szerokości do pozycji, łapie stabilność i jestem gotowy do następnego ataku. Jeszcze raz. Kolano w górę, jednoczesny wyprost nogi i pchnięcie biodra do przodu, jednak robimy to razem ze skrętem, tak jak przy kolanie. Hop, zobaczcie. Prawa część biodra idzie do przodu, lewa część biodra jest z tyłu i cofamy do pozycji. Staramy się kopać albo opuszkami palców, albo całą stopą, albo piętą. Spójrzmy z drugiej perspektywy. Podnosimy kolano w górę, prostujemy nogę, wypychamy biodro. Raz, cofamy ruch do kolana i cofamy do pozycji. Staramy się, aby przy kopnięciu frontalnym noga po uderzeniu nie spadła nam w dół. Staramy się robić to po linii prostej, do przodu i do tyłu, tak żeby to kopnięcie było jak najbardziej punktowe. Kolano, wyprost, biodro, kolano, pozycja. Tym sposobem zakończyliśmy następny odcinek technik nożnych. W następnym odcinku pokażemy Wam, jak prawidłowo utrzymać pozycję w klinczu i jak pracować w zwarciu. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w następnym odcinku.